Witajcie kochani, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak szybko, tanio i bez większego wysiłku odmienić całkowicie wygląd łazienki. Oto przed Wami moja sprytna metamorfoza łazienki i mnóstwo ciekawych patentów na przechowywanie. No to zapraszam Was do mojej łazienki. Zobaczcie, trochę jest tutaj taki niewielki chaos kolorystyczny przez te wszystkie kolorowe opakowania. Zasłonka prysznicowa w połowie zmieniła już kolor na żółty przez kamień i różne osady. No też nie wygląda to najlepiej. Tutaj w rogu łazienki pomiędzy umywalką a toaletą mamy szafki Trones z IKEA, aby właśnie pochować takie różne detergenty, bo naprawdę na wierzchu nie wygląda to najlepiej. Tutaj jak kończy się wanna, trzymamy takie bardzo wąskie kosze na pranie z firmy Venco. Stali widzowie na pewno już je kojarzą, a nad koszami zainstalowaliśmy szafkę z IKEA o nazwie Enhead. Jest to szafka o szerokości 60 cm i głębokości 30 cm, więc fajnie nam się tutaj wpasowała. Ogólnie łazienka może nie jest taka zła, jednak chciałabym temu pustemu wnętrzu dodać nieco charakteru, no i trochę zmienić styl. Dobrze też byłoby pozbyć się tych wielokolorowych opakowań kosmetyków. Całość metamorfozy chciałabym oczywiście zrobić niewielkim kosztem, szybko i przy niewielkim wysiłku. No to zaczynamy. Tę zasłonę prysznicową kupiłam w sklepie Action za 18,95. Zdecydowałam się na intensywny czarny kolor. Myślę, że jest to dość odważna decyzja, jeśli chodzi o zasłonkę prysznicową, no bo jednak na czarnym być może bardziej widać osad z kamienia. Niemniej jednak chciałabym przetestować, jak taka zasłonka sprawdzi się w moim wnętrzu. Chciałabym bowiem dodać troszkę czarnych akcentów w tej przestrzeni. Te butelki kupiłam w sklepie Jysk. 11,50 za jedną sztukę. Planuję przelać do nich zawartość tych kolorowych butelek, aby właśnie wnętrze wyglądało na bardziej jednolite kolorystycznie, ale zobaczcie, zauważyłam, że ta butelka z szamponem sama w sobie jest dosyć ładna, dlatego po prostu zdejmę z niej etykietę i usunę resztki kleju. W ten sposób dostanę ładną butelkę bez zbędnych krzykliwych napisów, które wprowadzają jakiś taki chaos i niepokój. Słyszałam kiedyś o metodzie usuwania etykiet z opakowań za pomocą olejków zapachowych. Podobno ładnie schodzi, no i jeszcze w dodatku ładnie pachnie. Niestety skończyły mi się wszystkie zapachowe olejki, więc użyję oleju z IKEA, który służy normalnie do olejowania desek. Mam nadzieję, że się sprawdzi. Zaraz to przetestujemy. Powiem Wam, że jest całkiem ok. Butelka się nie klei, to najważniejsze. A teraz przeleję zawartość kolorowych opakowań do moich buteleczek z Jysk. Żel pod prysznic trafi do jednej butelki, a resztka szamponu do drugiej. No to jest takie must have, gdy bierze się prysznic, żeby mieć żel pod prysznic i szampon do włosów. No mało już zostało w tej butelce, resztkę przeleję, natomiast później, gdy kupię nowy szampon, to uzupełnię resztę tej butelki. Jeśli zastanawiacie się, gdzie będą znajdować się pozostałe kosmetyki, odpowiedź w dalszej części filmu, bo jednak nie chcę już nic trzymać na brzegach wanny. Nad drzwiami do łazienki zamontuję lampkę LED z czujnikiem ruchu. Jest to lampka zakupiona w sklepie Action za niewielkie pieniądze, bo kosztowała 13 zł z groszami, no i składa się z dwóch części. Uchwyt przymocowujemy albo taśmą 3M, albo przykręcamy. No ja wolałam przykleić, żeby nie wiercić w płytkach. No i na magnes przyczepiamy później samą lampkę i do lampki wkładamy 3 baterie paluszki.
Jak widzicie, trochę miałam problem, bo lampka opadała, ale w końcu udało mi się ją ustawić tak, żeby łapało czujnik. No dobra, no to teraz przetestujemy lampkę, zobaczymy, czy się zapali, gdy wejdę do ciemnego pomieszczenia. Nie świeci ta lampka tak jasno jak ta zamontowana na suficie czy nad lustrem, ale i tak wydaje mi się, że jest w porządku, jest całkiem widno. W nocy, gdy będę chciała skorzystać z łazienki, to taka malutka lampka mi w zupełności wystarczy. No i fajnie, nie muszę myśleć o tym, żeby ją włączyć. Ona sama mi się zapali, gdy wejdę do pomieszczenia. Super, polecam. Jeśli zastanawialiście się, gdzie podziały się pozostałe kosmetyki, które stały na brzegu wanny, oto rozwiązanie zagadki. Przełożyłam je do pojemnika z IKEA i teraz mogę wyjąć cały pojemnik lub w razie potrzeby pojedynczy kosmetyk. Ten czarny koszyczek przyklejony do płytek to mydelniczka, którą zakupiłam w Chibo. Kosztowała 27,99. Dlaczego taki koszyczek? Powiem Wam, że przetestowałam mnóstwo mydelniczek i doszłam do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem, aby nie zachlapywać tego mydła wodą podczas mycia rąk, bo ono wtedy jest ciągle mokre i nie może wyschnąć, to najlepiej właśnie taką mydelniczkę mieć troszkę wyżej niż samą umywalkę. No ale znowu te kratki czarne ciężko byłoby z tego mydła wyczyścić. Początkowo kupiłam taką szybko schnącą mydelniczkę w sklepie Panda Wanda, którą Wam kiedyś pokazywałam. Jeżeli jesteście ciekawi, to podlinkuję Wam ten film w opisie. No i powiem Wam, że ta mydelniczka jest super, ale mydło jednak wchodzi w te zakamarki i to też jest ciężko wyczyścić, więc koniec końców wybawieniem okazała się mydelniczka z Pepco za dosłownie parę złotych. No mówię Wam, nie wiem ile to kosztowało, na pewno do 5 zł max. I ona najbardziej mi się sprawdza, bo składa się z dwóch takich elementów. Tutaj odkładamy mydło, no i ma ona taki koszyczek, który pozwala na odkapanie tych wszystkich mydlin. No i tak mydło wysycha najlepiej. Niesamowite, że czasami najprostsze rozwiązania i najtańsze są najskuteczniejsze. A dla gości mam oczywiście mydło w płynie i do tego od razu balsam, bo zauważyłam, że jednak gdy myjemy ręce mydłem w płynie, to naskórek znacznie szybciej robi się suchy, dlatego dobrze jest po użyciu takiego mydła w płynie od razu użyć kremu do rąk. Te pojemniczki szklane kupiłam w IKEA. Jeden kosztuje teraz 29,99, a jego pojemność to 320 ml. Używam ich od niedawna, ale dość szybko się zachlapują właśnie tymi resztkami mydła lub wiadomo, czasem coś z umywalki chlapnie. Jest na to bardzo prosty i szybki sposób. Wystarczy przetrzeć je octem. Zwykłym octem. Ocet doskonale usuwa tego typu osady ze szklanych powierzchni, dlatego też ocet jest świetny do mycia luster. Polecam. Zdjęłam nalepki z płynu do higieny intymnej i kupiłam taki oto pojemniczek w Sinsay. Zobaczcie, ma on tutaj dziurki, więc może odpływać woda swobodnie. Wykonany jest z plastiku, ale jest biały, gładki, zapewnia jednolitość kolorystyczną i w takim oto pojemniczku ukryję gąbeczkę. O, nie będzie jej widać. Dekoracje w tej łazience są bardzo minimalistyczne, ale oczywiście będę chciała to zmienić. Póki co są w niej tylko sztuczne sukulenty, które kupiłam za 4 zł w Pepco i włożyłam je do doniczek po prawdziwych sukulentach z IKEA. To z kolei malutki zegarek z IKEA, który ma funkcję budzika i kosztuje tylko 7 zł. Chciałabym dodać nieco charakteru mojej łazience. Z tego powodu kupiłam parę rzeczy w Sinsay Home
Są to bardzo przydatne gadżety w łazience, bowiem zakupiłam kosz na śmieci, ręczniki nowe oraz pojemnik na proszek do prania. Przedmioty te mają funkcję zarówno dekoracyjną, jak i użytkową. Kosz na śmieci kosztował prawie 50 zł. Wykonany jest z metalu, ma wyjmowane wiaderko, a praktyczny mechanizm pozwala na jego wygodne otwieranie. Z kolei pojemnik na proszek do prania kosztował prawie 40 zł. Posiada miarkę, matowe wykończenie, dekoracyjny napis i wygodny uchwyt u góry. Jego wymiary to 23 cm wysokości, a podstawa ma 19 na 16,5 cm. Myślę, że dzięki tym rzeczom moja łazienka będzie prezentować się o wiele lepiej. Ale na efekt końcowy jeszcze musicie troszkę poczekać. Zamiast skądinąd bardzo fajnego i praktycznego kosza na śmieci z IKEA, będę teraz miała metalowy pojemnik na odpady z Sinsay Home, który jest metalowy, nie plastikowy, więc doda charakteru mojej łazience. Nie wiem jak Wy, ale ja preferuję pranie ubrań w proszku do prania, bo kapsułki czasami nie rozpuszczają się je dobrze, jeśli woda w pralce jest troszkę chłodniejsza, ale ponieważ kiedyś kupiłam kapsułki, to myślę, że warto je mieć na czarną godzinę, gdyby skończył mi się proszek. No i miałam taki pojemnik szklany z ładnego żebrowanego szkła. Pomyślałam, że go wykorzystam i ładnie w nim poukładam kapsułki na pranie. No bo kapsułki w takim słoiczku wyglądają całkiem ładnie. Myślę, że będzie to też pełniło właśnie taką fajną funkcję dekoracyjną, bo wygląda to jak takie tajemnicze artefakty w słoiku. Przed świętami Bożego Narodzenia kupiłam taką gałązkę, pewnie też ją widzieliście w moich filmach. Postanowiłam włożyć ją do zielonego wazonu z IKEA i stworzona na szybko dekoracja tak oto prezentuje się na szafce. Ja na razie postawiłam ten pojemnik na pralce, bo teraz jest lato, zbliża się lato i kaloryfer jest wyłączony, więc myślę, że może tutaj spokojnie ten pojemnik stać. Ja już zaczęłam z niego korzystać. Nasypałam sobie wcześniej proszku, już trochę prań zrobiłam, więc już mi, jak widzicie, muszę uzupełnić. Fajna jest ta miareczka, bo można sobie wygodnie wsypać proszek do pralki. No i tak jak mówię, na razie będę ten pojemnik trzymać tutaj. Natomiast myślę, że zimą będę musiała go postawić w innym miejscu. No nie wiem, może postawię go na szafkę, ale będzie mi wtedy trochę z niego nieporęcznie korzystać. Dlatego, słuchajcie, kupiłam teraz takie mniejsze pojemniczki. No i teraz mam zagwozdkę, bo tak, myślałam, żeby go postawić tutaj, ale okazuje się, że on ma takie same rozmiary jak ten duży pojemnik i on się też tutaj nie zmienia. Znaczy, niby wszedł, ale zobaczcie, ta szafka ma tu takie rowki, i on, widzicie, się trochę przewraca. I jak ten pojemnik duży tutaj stał, no to się tak właśnie przewracał niefajnie. No i okazuje się, że ten też tutaj się nie zmieści. Pod lustrem też nie. No i co teraz? Myślałam, czy by ten pojemnik właśnie nie postawić tam na szafkę i trzymać w nim kapsułki na pranie. Będzie pasował? Co myślicie? W Sinsay można kupić cały komplecik tych pojemników. Może tutaj Wam poukładam dla porównania. Ten jest największy i można go kupić razem z miareczką. Ten ma taką samą podstawę, taki sam prostokąt, natomiast jest niższy. No i najmniejszy pojemniczek, ten już jest takiej samej wysokości jak ten, ale jest węższy.
W sensie głębokość ma mniejszą, więc ten powinien mi tutaj, o proszę bardzo, mieści się. Więc tak wymyśliłam, że z tego dużego pojemnika, jak będę go zimą trzymała na szafce i będzie mi go źle zdejmować, będę sobie usypywać troszkę tego proszku i stąd mi będzie wygodnie żeby go wsypać do pralki. Tak wymyśliłam. Dobry pomysł czy nie? W Sinsay Home wyszukałam jeszcze jeden świetny gadżet, który będzie mi znakomicie pasował do stylu mojej łazienki. Jest to suszarka na pranie, kosztowała 35,99. Jej wymiary to 37 na 44 cm. Można ją powiesić na przykład na kaloryferze albo na drzwiach. Jest idealna do suszenia mniejszego prania lub do suszenia ręczników. Jeśli również zdecydujecie się na zakup takiej suszarki, to nie przestraszcie się, bowiem ona jest tak zapakowana, że haczyki są w złą stronę. Trzeba tę rurkę sobie odwrócić. Wykonana jest z metalu, ale ma też bambusowe elementy, więc świetnie będzie pasowała zarówno do moich metalowych pojemników w łazience, do mojego lustra w czarnym kolorze z metalową ramą oraz do bambusowych pojemników na pranie. Jeszcze ostatnie szlify. Postanowiłam usunąć nalepkę na pralce, bo czerwony mi nie pasuje kolorystycznie. Ta łazienka będzie w kolorach białym, czarnym, będą elementy drewniane, no i będzie też troszkę zieleni. Nowe ręczniki w kolorach czarnym i zielonym ze sklepu Sinsay już są, jak widzicie, a więc teraz możecie ocenić wreszcie efekt końcowy tej szybkiej metamorfozy. Napiszcie mi, jak Wam się podoba teraz moja łazienka. Na koniec doradźcie mi jeszcze proszę, jak udekorować górę szafki, czy zostawić na niej pojemnik na kapsułki razem z zielonym wazonem, czy może przełożyć te kapsułki do czarnego pojemniczka, czy trzymać czarny wazon obok dwóch pojemników czarnych, czy może kapsułki i na przykład sodę oczyszczoną wsypać do takich fajnych żebrowanych słoików, które będą pasowały do żebrowanego wazonu, a może ustawić wazon, który troszkę wygląda jak takie kamienie, jeden na drugim. Dajcie znać, która z tych propozycji najbardziej się Wam podoba. 1, 2, 3 czy 4. Czekam na Wasze komentarze. A tymczasem to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta szybka metamorfoza łazienki. Mam nadzieję, że do czegoś Was zainspirowałam, do jakichś fajnych zmian. Podzielcie się proszę w komentarzach Waszymi pomysłami. No i słyszymy się w kolejnym odcinku. Zapraszam już za tydzień. Nie przegapcie go. Pa, pa.